Witam w świecie izotopii. Czy zastanawiasz się czasem, co decyduje o tym, że jedni ludzie gromadzą nadmiernie przedmioty, a inni wręcz przeciwnie, świadomie wybierają minimalizm? Co decyduje o tym, jakie mamy podejście do posiadania przedmiotów? Myślę, że z punktu widzenia minimalizmu warto sobie takie pytanie zadać. W dzisiejszym odcinku spróbuję na to pytanie odpowiedzieć i opowiem też o czymś, co ja nazywam treningiem dostatku. Zapraszam. Jakiś czas temu przeczytałam książkę Stephena Covey pod tytułem 7 nawyków skutecznego działania i znalazłam w niej coś, co moim zdaniem ma związek z podejściem do minimalizmu. Chodzi tu o pewien specyficzny sposób myślenia, który po angielsku nazywamy mindset. Covey mówi, że są dwa rodzaje takiego właśnie sposobu myślenia, patrzenia na świat. Jeden sposób, który on nazywa mentalnością niedoboru, czyli scarcity mindset, a drugi, który nazywa mentalnością dostatku, abundance mindset. Opowiem teraz, na czym ta różnica polega. Mentalność niedoboru to przekonanie, które ma się w głowie, że ilość zasobów na świecie jest ograniczona i nie wystarczy dla każdego. Widzi się wtedy świat jak tort, którego ilość kawałków jest ograniczona i jak jedni wezmą, to nie wystarczy dla innych. Takie przekonanie powoduje lęk, obawy, że właśnie dla nas zabraknie, więc trzeba gromadzić to, co się da. Taki sposób myślenia kieruje też naszą uwagę na wszystkie niezaspokojone potrzeby, te prawdziwe i te wymyślone. Osoby z mentalnością niedoboru są też wyczulone na te braki, dlatego trudno im cieszyć się z tego, co już posiadają. Porównują się też nieustannie z innymi osobami i wynik tego porównania najczęściej wypada na ich niekorzyść. Postrzegają bowiem świat w kategoriach posiadania lub braku. Mentalność dostatku to przekonanie, że świat jest nieskończenie bogaty i każdy dostanie w miarę tego, czego mu potrzeba. Tak trochę jak pokój życzeń w książce o Harrym Potterze. Osoba o mentalności dostatku nie żyje w strachu, że jej zabraknie, bo wierzy, że zawsze znajdzie się jakieś źródło zaspokojenia jej potrzeb. Dlatego najczęściej kieruje swoją uwagę na to, co już ma i cieszy się z tego, co już posiada. I nie porównuje się z innymi, a raczej docenia siebie i innych. Podam teraz konkretny przykład. Wchodzisz do sklepu w poszukiwaniu bluzki i znajdujesz akurat taką idealną, odpowiednią fasonem, kolorem, rozmiarem i ceną. Ile sztuk kupisz? Mentalność niedoboru każe Ci kupić 2 lub może nawet więcej w różnych kolorach albo w tym samym, żeby było jak się zniszczy. Mentalność dostatku każe Ci kupić tylko jedną, bo wiesz, że gdy następnym razem będziesz szukała bluzki, to pewnie na rynku będzie już coś nowszego i lepszego. A teraz drugi przykład. Po całym dniu spędzonym na mieście przychodzisz do restauracji na kolację i kelner przynosi akurat kartę. Ile jedzenia zamówisz? Jeśli wierzysz w niedobór, to Twój umysł każe Ci zamówić dużo więcej jedzenia niż faktycznie potrzebujesz. Jeśli wierzysz w dostatek, to zamówisz tylko tyle, co zwykle zjadasz, bo wiesz, że Twój głód zaspokoisz zwyczajową ilością, a jak nie, to zawsze możesz domówić przecież coś jeszcze. Jeśli chcesz dążyć do minimalizmu, to mając mentalność niedoboru, będzie Ci bardzo trudno ten styl życia utrzymać. Warto się więc zastanowić, co można zrobić, żeby ten sposób myślenia zmienić. I ja za chwileczkę o tym opowiem, o czymś, co nazywam treningiem dostatku. Jako osoba, która dorastała w dobie kartek na buty i na mydło, dobie pustych półek sklepowych i reklamówek z RFN, które uchodziły za stylowe torebki, musiałam się nieźle napracować, żeby zmienić mój sposób myślenia. Moja mentalność niedoboru była filtrem, sposobem odbierania rzeczywistości.
Często bywałam niezadowolona, czułam się gorsza i ze zazdrością spoglądałam na tych, którzy mieli to, czego ja nie miałam. A już szczytem wariactwa było farbowanie włosów na blond i robienie trwałej ondulacji. Przez ten filtr niedoboru nie widziałam, że mam mocne, błyszczące, gęste włosy bez cienia siwizny. Jak udało mi się pokonać mentalność niedoboru, a zacząć myśleć w kategoriach dostatku? Zaczęłam prowadzić dziennik wdzięczności, czyli każdego dnia wieczorem spisywać 5 rzeczy, za których danego dnia jestem wdzięczna. Drugą rzeczą było otaczanie się ludźmi, którzy już mają mentalność dostatku. A trzecią rzeczą była gra pod tytułem Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, w którą grałam sama ze sobą. Czyli jak zdarzało mi się coś niemiłego, niedobrego, to starałam się w tej sytuacji wynajdować pozytywne jakieś jej elementy. Po kilku dniach tego treningu zaczęłam już widzieć jego pozytywne efekty, a po pół roku moje życie naprawdę zmieniło się na lepsze. Mówię o tym wszystkim pod kątem minimalizmu, ale zachęcam, żeby spojrzeć na te kwestie dużo szerzej. Podziel się ze mną proszę w komentarzach Twoimi przemyśleniami na ten temat. Ja zachęcam do stosowania mojego treningu dostatku i wsparcie mojego kanału poprzez kciuki w górę, poprzez subskrypcję, no i może podzielenie się tym filmikiem z kimś, komu ten temat może się wydać interesujący. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia za 2 tygodnie.